Zapraszam do poznania danych z najnowszego raportu GUS o stanie budownictwa w Polsce, a jest on bardzo ciekawy, oraz do kontynuacji analizy raportu NBP o rynku nieruchomości, o dostępności, zasobie, strukturze cen oraz o rozkładzie popytu. I tutaj porównam wielkie miasto Warszawa ze znacznie mniejszym miastem Zielona Góra. Różnica mniej więcej 12 razy w liczbie ludności tych miast, mniej więcej mówię. Proszę tutaj nie chwytać mnie za słowo, ale zrobię to po to, żeby pokazać również takie sytuacje, które są podobne i różne na rynkach małych i dużych miast, więc jeżeli nie mieszkacie ani w Warszawie, ani w Zielonej Górze, to pewnie Was też powinno interesować i wnioski będziecie mogli na ten temat wyciągnąć. Jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości, subskrybuj ten kanał. Zachęcam do sugerowania nam nowych tematów i jednocześnie przypominam, że na stronie Cement24 pod linkiem na dole znajdziecie tę audycję, ale z tymi wykresami wszystkimi użytymi w tej audycji w wersji takiej wygodniejszej do oglądania niż jest to możliwe w normalnym filmie YouTube, a może warto po prostu to tak dokładnie sobie przeanalizować, więc Was zachęcam do wchodzenia również na tę stronę. Kolejność jest taka, najpierw raport GUS, potem te właśnie dane NBP o dostępności, zasobie, strukturze produkcji, opłacalności w ogóle produkcji, cenach i rozkładzie popytu. Co możemy powiedzieć o raporcie GUS? I tutaj od razu spójrzcie się na te czerwone kropeczki. To jest 12 ostatnich miesięcy na linii mieszkania, których budowę rozpoczęto. Jak sobie wrócicie po tej linii wcześniej, no to zobaczycie z łatwością, że rozpoczynano tych budów kiedyś znacznie więcej i właściwie, że mniej więcej od czerwca zeszłego roku, to już jest poza tymi czerwonymi kropkami, mamy spory kryzys w ilości budów z ogromnym załamaniem na przełomie 2002-2023. No tutaj taki wyskok troszeczkę w górę, ale nazwijmy to bez szaleństwa. Jednocześnie obserwujcie tą zieloną linię. Ta zielona linia ma charakter zazwyczaj wyprzedzający, bo jest to linia pokazująca liczbę pozwoleń lub zgłoszeń nowych budów. Ona wyprzedza oczywiście rozpoczynanie budowy i ta linia też, zobaczcie, jest na bardzo niskim poziomie i w zasadzie nie widać na niej takiego ożywienia. Skoro tutaj poszło trochę w górę, a tutaj jest taka stabilizacja, to i ten rozdział między ilością tych wystąpień o uzyskanych pozwoleń, czy tych zgłoszeń na budowę, a rozpoczynanych budów się zmniejsza, to znaczy też, że następuje stopniowa realizacja starych pozwoleń. Przypominam, pozwolenie jest ważne przez 3 lata co najmniej od jego wydania i przez ten czas to jest właśnie te 3 lata, jest czas na rozpoczęcie budowy, więc mogą być rozpoczynane inwestycje ze starych zapasów, ale jak widzimy dość ostrożnie. Najmniej ważną na tym wykresie, tak z punktu widzenia rynku, jest ta gruba niebieska linia, czyli liczba oddawanych mieszkań do użytkowania, no bo ona jest po prostu realizacją tego, co zostało rozpoczęte kiedyś. Co to wszystko pokazuje? No to mówi o tym, że podaż nowych mieszkań w najbliższym czasie, takich nowych, gdzie możesz się wprowadzić, będzie stosunkowo niewielka w porównaniu z dawnym czasem. Dlaczego deweloperzy nadal nie chcą tak energicznie rozpocząć budów, mimo przecież szału cenowego związanego z programem 2%? O tym troszeczkę dowiesz się z dalszej audycji, kiedy będziemy omawiali raport NBP, ale też powiem od razu, oni są też ostrożni, patrząc się na perspektywy gospodarki na świecie i widzą różne takie niepewności, widzą nawet te wielkie plajty deweloperów chińskich, też ich trochę straszą.
No bo na przykład zmiana zapotrzebowania na materiały budowlane, a większość z nich ma ceny światowe, również może im zaszkodzić, no bo jeżeli by zaczęli budowę w chwili, kiedy ceny materiałów są wysokie, a potem następcy, czyli ci, co wchodzą po nich z budowami, kupowali taniej, no to by się spotkali z konkurencją, z którą tak naprawdę trudno konkurować, a te marże i zyski deweloperskie są różne. Odpowiedziałem o tym, że to porozmawiamy w części, kiedy będę omawiał raport NBP-u. No i żeby przejść do tego raportu NBP, to trzeba powiedzieć, że on pokazuje historię do 2022 roku. Niemniej jednak jest bardzo dla nas pouczający, bo to wszystko, co się dzieje, może nam pokazać też, jak będzie wyglądała przyszłość, albo przynajmniej pokazać jeden z możliwych scenariuszy. Zachęcam do poznania tego raportu. Sprawdźmy najpierw dostępność mieszkań. I powiedziałem, porównajemy Zieloną Górę z Warszawą. Miasta są, różnica w ilości ludności jest 12 razy, mniej więcej 12 razy. Co mamy w tej Zielonej Górze? No przede wszystkim widzimy, że mamy zarobki w Zielonej Górze niższe niż w Warszawie. Tutaj w Zielonej Górze jest to około 6 000, w Warszawie trochę ponad 8 000 w 2022 roku przeciętne zarobki, czyli w Zielonej Górze nawet zarabiają trochę mniej niż w Polsce, bo to ta zielona linia. Ale też spójrzmy się na ten tutaj wynik. Ile metrów kwadratowych można kupić za przeciętne wynagrodzenie w Zielonej Górze. I tak w Zielonej Górze, w zależności od tego, jaki rynek rozważasz, wtórny czy pierwotny, to kupisz sobie 0,88 albo 1 nawet i może tam około 0,2 metra kwadratowego za własne wynagrodzenie średnie. Jak to wygląda dla porównania w Warszawie? No cóż, widzimy zarobki znacząco wyższe, tak jak wspomniałem, no to ponad 8 000 pod koniec 2022, ale dostępność mieszkania za te przeciętne wynagrodzenie w Warszawie, bym powiedział, jest znacząco niższa, bo kręci się w granicach między 0,7 a 0,75 metra kwadratowego i to właśnie pod koniec 2022 roku. Czyli można powiedzieć tak, miasto większe, zarabiasz więcej, ale jeżeli podzielisz cenę mieszkania przez swoje średnie zarobki, to znaczy, że w Warszawie mieszkając musisz dłużej pracować na to mieszkanie. No ale są ludzie przecież, którzy wolą z różnych powodów mieszkać w Warszawie. Jak wyglądają zasoby poszczególnych miast? Spójrzmy się na to i przeciętna liczba osób w mieszkaniu na koniec 2020 roku Zielona Góra 2,1. Zobaczmy też sobie, jak wygląda sytuacja z deweloperami, pośrednikami, notariuszami, rzeczoznawcami oraz z ilością umów. Tutaj mamy deweloperów 16, biur pośredników 67, notariuszy 17, rzeczoznawców 69 i w 2021, bo dla Zielonej Góry NBP nie miał danych za 2022, mamy 1937 transakcji o wartości 500 milionów złotych. No, w Warszawie. I tutaj może być pewne zaskoczenie. Fajnie jest, w Warszawie przeciętna liczba osób jest mniejsza. 1,8 mieszka w mieszkaniu, czyli te warunki mieszkaniowe, można powiedzieć, w Warszawie są lepsze. Widzicie też liczby deweloperów, pośredników i one są, tak bym powiedział, dosyć adekwatne, bo powiedzmy tak, tych deweloperów jest trochę więcej na jednego mieszkańca, ale trochę, to jest niewiele. Agencji nieruchomości jest, no powiedzmy, o może 10% więcej na jednego mieszkańca.
Natomiast jeżeli chodzi o notariuszy, to dysproporcja może być spora i tych notariuszy jest znacznie więcej. W Warszawie na jednego mieszkańca, ale też, żeby pocieszyć notariuszy, no to w Warszawie jest też więcej firm, różnych rzeczy, które oni obsługują, niezwiązanych z rynkiem nieruchomości, więcej na pewno niż w Zielonej Górze, więc tutaj mogą liczyć notariusze na lepsze zarobki. Natomiast porównajmy ten 2021 rok, 37 400 transakcji umów w Warszawie. To jest nieporównywalnie więcej niż, już przemnażając nawet tę Zieloną Górę przez 12. Tak samo jest z obrotem. Liczba transakcji jest powiedzmy o 1/3 większa niż ta przemnożona, ale sam wartościowy obrót jest wielokrotnie większy, niemal 4-krotnie, 3,5-krotnie mniej więcej. To jest różnica tych rynków, ale też zobaczmy, jak wygląda struktura cen, bo tutaj może się okazać też wiele rzeczy ciekawych. Pierwszy wykres, działalność deweloperska i ja pokazuję tylko, spójrzcie się na tą ostatnią, najwyższą, ten taki fioletowy słupki, które pokazują zyskowność deweloperów. No tam to nawet nie bardzo do 20% ta zyskowność dochodzi, bywała mniejsza. Rozpiętość cen na rynku wtórnym, ceny transakcyjne między, no tak mniej więcej 3800 a 10 tysięcy. Natomiast dla Warszawy ta struktura wygląda już znacząco inaczej. Zyskowność deweloperów, tutaj mamy nawet pierwszy kwartał 2023 na poziomie około 30%. To jest średnio oczywiście, nie wszyscy deweloperzy mają taką, jedni mają wyższą, drudzy niższą, ale ta zyskowność, ich zysk brutto ze sprzedaży jest znacząco wyższy w Warszawie niż w Zielonej Górze i to procentowo. A ponieważ ceny są znacznie wyższe, no to również kwotowo. Stąd widać, że deweloperka w wielkim mieście może być bardziej opłacalna. Ceny na rynku wtórnym, no i dla Warszawy tutaj musiano aż nawet 2 tabele wprowadzić, 2 osie, jedna to z cenami takimi średnimi, a druga z cenami maksymalnymi, a tutaj te ceny normalne. I ta rozpiętość w Warszawie podaje NBP od między 6 a 25 tysięcy istniała. Jak wygląda zamiłowanie do technologii? Bo to jest też ciekawe i tutaj możemy sobie zobaczyć Zielona Góra, ceny średnie, ofertowe, transakcyjne, technologie i możemy zobaczyć, że jednak te nowe technologie cieszą się większym zaufaniem. Technologia prefabrykowana mniej więcej tak jak technologia tradycyjna. W Warszawie to są, zresztą podkreślam, to są budynki, które są budowane po 1945 roku. Nie uwzględnięto budynków przedwojennych. No, ta nowa technologia deweloperska stoi dużo mocniej nawet niż ta stara tradycyjna, nic to specjalnie dziwnego. No i prefabrykowana tam troszeczkę niżej. Jeszcze na chwilę wrócę do rysunku pokazującego ceny i chciałem Wam pokazać, że to jest bardzo istotne. W Warszawie, tutaj są to taka przerywana linia, to jest linia, na co było stać ludzi, jeżeli chcieli kupić mieszkanie w limicie rodzina na swoim albo mieszkanie dla młodych. Praktycznie w Warszawie te mieszkania były dla nich niedostępne. Jak to wygląda w Zielonej Górze? No, przez długi czas wiele mieszkań, czasami nawet w cenie maksymalnej, było dostępnych w tych limitach. I powiem, że to się też troszeczkę przenosi na ten tak dzisiaj okrzyczany produkt bezpieczny, kredyt 2%, no bo po prostu w Warszawie w tej chwili dostępność mieszkań, które łapią się w limicie, jest niewielka.
po tym szturmie na mieszkania tych mieszkań ubyło, chociaż też od razu powiem i dziękuję bardzo uważnym widzom mojego kanału, którzy raportują, że oni śledzą na przykład dla jakichś konkretnych dzielnic Warszawy liczby ofert na portalach ogłoszeniowych, ofert sprzedaży i patrzyli, jak one się łapią w limicie. I widzieli, że tam w czerwcu, w maju następował ogromny ubytek tych ofert i teraz już mamy sierpień, wrzesień i w tej chwili widzą już jakąś stagnację, to, że już tych ofert tak nie ubywa. Może to oznaczać, że zapał na kupno tych mieszkań łapiących się w tym limicie, zarówno ze strony osób, które są beneficjentami tego kredytu, jak i ze strony osób, które kupowały wcześniej, bo bały się, że wykupią im to wszyscy beneficjenci tego kredytu, że ten zapał już trochę ostygł. No ale żeby to stwierdzić tak dokładnie, no to musimy mieć dane takie rzetelne, statystyczne, to jeszcze chwilę trzeba poczekać, ale pierwsze sygnały od kilku widzów już są, za co Wam serdecznie zresztą dziękuję. Jeszcze taka ostatnia rzecz, ale bardzo ciekawa. Jak wygląda rozkład cen w tych miejscowościach? Co tak naprawdę kupujemy? I jak się spojrzymy na ten wykres, no to tutaj przy okazji jest średnia cena sprzedaży na rynku, średni czas sprzedaży na rynku wtórnym. On od razu powiem jest mniej więcej taki sam w Zielonej Górze, jak i w Warszawie, z niewielkimi różnicami. Natomiast tutaj widać lepiej niż w Warszawie i to szczerze mówiąc jest wykres typowy dla większości nieruchomości oprócz Warszawy, jak bardzo zmienia się popyt na mieszkania. Widać, że jest jakaś cena, mniej więcej około 300 000 złotych, która, czy nawet trochę niżej przez niektóre lata, która po prostu była jakby taką barierą. To była górna bariera stanowiąca większość popytu. Większość, bo popyt się kończył, to jest liczba sprzedanych, tutaj na osi poziomej liczba sprzedanych mieszkań. I widać, że te sprzedawane mieszkania w większej cenie stanowiły po prostu ilość niewielką. Czyli koncentrujemy się na mieszkaniach do 300 czy nawet poniżej 300 000 przez wiele lat. W 2022 roku, no cóż, widocznie ceny poszybowały. Zresztą ten bogatszy rynek wzbudził większe zainteresowanie i tak to wyglądało w Zielonej Górze. Jak to wygląda w Warszawie? No, w zasadzie można powiedzieć, że dość podobnie. Widać zresztą, że ten 2021 rok to był fantastyczny rok, jeżeli chodzi o aktywność kupujących. Kupowali najwięcej, ale zobaczcie, ten taki pułap cenowy, zdecydowana jakaś większość transakcji przez lata była lekko powyżej 500, może do 600 000. One tak się mieściły. No w 2020 to nawet ta większość, można powiedzieć, była do 500 000. Jak to wygląda w 2022? No przede wszystkim ogromny spadek liczby transakcji. To widzimy. I został ten bogatszy rynek, a ten udział tych tańszych transakcji wyjechał z rynku. Co potwierdza takie stare powiedzenie, że prędzej chudy umrze niż gruby schudnie i po prostu w czasach tego kryzysu w 2022 roku i tak naprawdę na samym początku 2023 na rynku dominowali ci, którzy chcieli kupować lepsze lokalizacje, droższe mieszkania. Ci, nazwijmy je, biedniejsi albo ci z mniejszą zdolnością kredytową z powodu wysokich stóp wybyli z rynku. Oczywiście ten wykres zmieni się zapewne w 2023 roku, to będziemy widzieli w raporcie NBP za następny rok, czyli dopiero mniej więcej za rok i pewnie tam pokażą tę zmianę, no bo zmianą był właśnie ten bezpieczny kredyt mieszkaniowy.
Co to wszystko oznacza dla tych, którzy chcą kupować mieszkania? I tutaj też nawiążę do dyskusji, która rozgorzała pod jednym z filmów na tym kanale, gdzie akurat zaczęli dyskutować pracownicy branży IT, także na naszym Discordzie zresztą, zaczęli o tym dyskutować, o tym, że po co mają, mimo dobrych zarobków, po co mają kupować mieszkanie w centrum dużego miasta, jeżeli mogą pod tym miastem sobie wybudować dom. Przy ich dużych zarobkach oni po prostu nie chcą już kupować mieszkań po 20 tysięcy za metr kwadratowy. Uważają, że jest to absurd. Ile osób tak myśli? Czy branża IT dominuje wśród nabywców? Tego nikt nie wie tak naprawdę. Niemniej jednak warto posłuchać tego głosu, jeżeli na przykład zajmujesz się deweloperką i może to oznaczać, że po prostu na dziś docieramy do jakiegoś oporu psychicznego wśród ludzi, którzy są potencjalnie zainteresowani kupieniem mieszkania, bo muszą sobie kupić z powodów swoich życiowych. Weźcie to wszystko pod uwagę, planując swoje decyzje inwestycyjne. Zapraszam do oglądania tego kanału, zapraszam do sugerowania nam kolejnych tematów audycji. Przypominam, że na Symyn24 znajdziecie tę samą audycję, ale z wykresami, które możecie sobie powiększać i oglądać wygodniej. Zachęcam do skorzystania z tego rozwiązania. Również mile będzie widzieć Was na nowej naszej inicjatywie na serwerze Discord, gdzie już czasami zaczynają się bardzo ciekawe dyskusje o rynku nieruchomości. Cześć, trzymajcie się.